Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy montować rolkę na Instagrama pod aktualnie trendującą nutę Hanuman Kinda, jakoś tak, Big Talks. Na pewno już kojarzysz tą nutę, jak jesteś na bieżąco z Instagramem. Będziemy montować taką trendującą rolkę, gdzie jest ujęcie na koło, a potem trzaska ziomek drzwiami i potem dzieje się akcja w filmie. Ja chcę to zrobić trochę na swój sposób, dlatego nie ma co dłużej przedłużać. Zaczynamy. Ja nazywam się Mateusz Zawadka lub po prostu Mr. Drabi, a na tym kanale znajdziesz materiały związane z filmowaniem i motoryzacją. Zaczynamy. Już odpalam tutaj screenshota. Dzięki mordeczki, dziękuję. Bardzo... Mamy tutaj teraz widok After Effectsa. Już sobie przygotowałem plik projektu wcześniej. Dobrałem muzykę. Niestety nie mogę odtwarzać ze względu na prawa autorskie tej muzyki. Gdzieś ona bardzo cichutko w tle będzie leciała. Zdążyłem już sobie zaznaczyć markery, gdzie mniej więcej będę ciął to ujęcie. I teraz tak, zaczynamy od, będziemy montować sobie Subaru BRZ. Byłem niedawno u Patryczka, gdzie w kontrolowanych warunkach przez profesjonalnego i zawodowego kierowcę na zamkniętej drodze dokonywaliśmy takich pięknych ujęć i takich bardzo bezpiecznych jazd. Ja miałem kamerę przymocowaną do drabinki, czyli do mojej Skody Octavii, którą niedawno zakupiłem, i ujęcie będzie wyglądało tak, że zaczynamy sobie od tego, jak delikatnie wyprzedzamy tutaj Patryczka, więc sobie kopiuję to ujęcie, wklejam. Ten ekran się nie zacina. Mamy piękne ujęcie. Chciałem od tego ujęcia zacząć ten montaż, ale no niestety nie będzie się do końca to spinało z ujęciem z tyłu, kiedy Patryczka tutaj wyprzedzamy. Dlatego też to ujęcie będzie musiało poczekać na później. A tutaj wejdziemy sobie, tu jest fajnie to przytrzymane. A w ogóle to, co mówiłem na samym początku, a jeśli oglądasz tego live'a po live'ie, no to na samym początku ściął mi się dźwięk i musiałem zacząć wszystko od nowa. I teraz powtarzam jeszcze raz. Podczas nagrań Osmo nie zawsze udało mi się zdążyć z tymi dynamicznymi ujęciami, które robiliśmy. Nie zawsze udało mi się nadążyć joystickiem w telefonie, żeby trzymać tutaj BRZ-a w kadrze. I w Osmo, jak sobie w menu przejdziesz od góry, pojawia się takie koło zębate i tam możesz sobie ustawić prędkość gimbala, prędkość zooma i prędkość gimbala. Ja tego nie wiedziałem jeszcze w trakcie tych zdjęć, oczywiście dowiedziałem się po fakcie. Także jeśli tego nie wiedziałeś, to nie ma za co. Ja już na następne zdjęcia też jestem odpowiednio przygotowany, dlatego niektóre ujęcia tutaj nie do końca są przetrzymane albo dociągnięte, tak jak tu, bo po prostu prędkość w gimbalu była ustawiona na zbyt niską i ja nie nadążałem. No dobra, łapiemy ujęcie od tyłu teraz. Tutaj może zaczniemy, chociaż tym ujęciem robiłem poprzednią rolkę, ale kto by to pamiętał? Kto by to pamiętał? Tu jeszcze ciekawostka. Wszystkie ujęcia mam już docięte tak, żeby mieć po prostu już samo mięsko, żeby nie musieć gdzieś tam przechodzić sobie poprzez niepotrzebne śmieci. Ja sobie to wcześniej dociąłem i wszystko i dobrałem tak klipy, też sobie je odpowiednio ponazywałem, tak jak widzisz po lewej tutaj, tak żeby nie tracić czasu na przechodzenie przez jakieś śmieci, niepotrzebne ujęcia, tylko przed przystąpieniem do montażu wszystko sobie ładnie ściąłem, żeby przeglądać samo mięcho, jak ja to mówię. Mięcho mówię na ujęcia, które faktycznie są do wzięcia. Dobra, to lecimy sobie z tym. Ekran jest cały czas widoczny. Dobra, wklejam. I tutaj. A teraz w ogóle muzyka w tle nie leci. No to puścimy sobie. Muzyka niestety musi lecieć no copyright, ze względu na to, żeby mi nie zablokowało filmu przez wykorzystanie praw autorskich. Dlatego też nie odtwarzam tutaj tej muzyki, która jest w rolce, którą montujemy, żeby mi nie ścięło praw autorskich, ale z przyjemnością puszczę wam dźwięk tego silnika. I dlatego zatrzymałem muzykę, żeby puścić dźwięk silnika. Właśnie. Zatrzymaj się. Uwaga. Uwaga.
No, teraz się nie odtwarza, jak się nie odtwarza w pełnym. A, dobra, zmniejszę sobie jakość, wtedy możesz tu... Tutaj zdradzam od razu ciekawostkę. Zdradzam od razu ciekawostkę. Ale jeszcze... Takie emocje tam były świetne. Świetne to były zdjęcia. Najlepiej wspominam te zdjęcia. Ciekawostka. Mikrofon do Osmo był zaczepiony z tyłu na tablicy rejestracyjnej. I to jest bardzo dobre miejsce, żeby zamontować sobie mikrofon i łapać ten dźwięk. Kiedy mikrofon rozłącza się z Osmo, wtedy nagrywa on bezpośrednio na urządzenie, a jeśli łączy się z Osmo, wtedy on się przepina i zaczyna potem pisać powrotem na Osmo. Dobrze, ale wracajmy tutaj. Jest grubszy temat niż mi się wydawało tutaj, widzę, z tym odtwarzaniem muzyki. O, dobra, leci. To cofamy, tego nie chcę. Dobra. Okej, i teraz tu sobie zaczniemy od tego miejsca, jak w miarę ten samochód jeszcze tak bokiem normalnie leci i sobie to ujęcie dozumujemy, żeby to się tak fajnie skleiło, żeby może nawet, może ten samochód w ogóle w tym miejscu przetniemy sobie i tu dokleimy go. Przejdę na początek. O, i teraz cięcie zrobimy w momencie. Ja sobie tu jedną klatkę cofnę, ustawię sobie transparency na opacity na 50% i sobie dopasujemy tutaj furkę, tak żeby ona była dokładnie w tym samym miejscu, w miarę w tym samym. Jakość lepsza się przyda tutaj. O, mikrofon muszę pamiętać o mikrofonie, żebym mówił do mikrofonu. Dobra. I tu sobie ustawimy na skali. Keyframe'a na skali sobie ustawimy, żeby on później i na pozycji też, żeby on po tym cięciu od razu sobie wrócił do tej swojej prawidłowej pozycji. Odpalam. Opacity włączamy na 100% i jak to będzie wyglądało? O, i właśnie o to chodzi, żeby to było tak zwane takie seamless transition, żeby nie było widać tego przejścia, a żeby było przejście. Ekstra. No i teraz w tym momencie już trzeba to oddalić 90%. Więcej. O, coś takiego. Leć. Zobaczymy. Po opublikowaniu filmu okaże się, czy jest taki copyright. W każdym razie, dobra, wracamy. Tu nie będziemy ciąć, ale tu sobie zrobimy na keyframe'ach i sobie to szybko wrócimy do tego prawidłowej pozycji. Tu mam taką wtyczkę, która zapamiętuje, jak ustawiony był graph editor, czyli prędkość keyframe'ów, speed ramp w sumie mogę powiedzieć, i potem sobie je szybko kopiuję na pozostałe. Ekstra. Ok. Tutaj jest tak, jak patrzę, dobrze by było, żeby w tym miejscu ta pozycja jednak się trochę przesunęła tu. O, żebyśmy sobie gościa trzymali gdzieś tak po środku. Tu jest jakieś szarpnięcie, ale to ze względu na ujęcie, które tam jest. Zobaczmy. Dobra, teraz jest płynnie. Trochę się upłynniło, widzę, że to szarpnięcie. A nie, jednak nie, ale jest ok. To już nam ucieka. Więc w sumie można byłoby... Tutaj jest taki jeszcze punkt, który moglibyśmy przeciąć. Tu sobie przetniemy i tu sobie damy furę od przodu już. I damy sobie to piękne ujęcie, tak jakbyśmy teraz kontynuowali to ujęcie, czyli ruszyliśmy sobie tu początek i zaczniemy sobie znowu, tylko że ujęciem w drugą stronę też początek. I teraz weźmiemy sobie
to ujęcie. Idziemy na koniec, wklejamy gościa. I tutaj ja chcę to pokazać, jak on zarzuca, czyli sobie zaczniemy gdzieś, dobra, tu od tej takiej dynamicznej scenki. On sobie leci tu i zaraz przebija się. Zobaczmy. Trochę powiększę. Oj, dobra, tu jeszcze muszę przeciąć. To jest jeszcze ujęcie do wzięcia. Tak. Ale to już nie. Dotąd, czyli tak jak muzyka leci, gdzieś dotąd tu przetniemy. I sobie damy znowu tył na przykład. Tu jest drugą stronę. To użyliśmy. To teraz tu jest kawałek taki. Mało go od niego jest. Tutaj jest. I wklejamy. Tu mi zależało na tym, żeby pokazać, jak on rybkę robi. Raz, dwa i zaczyna lecieć. Jeszcze ręcznym tu podciągnął. Ładnie. To jest wariat. Ale nie wiem, czy to nie będzie za długo. Zobaczymy tutaj, jak sobie zacznie. To jest fajne, to szarpnięcie. Dobra. Wezmę to tutaj. No nie, lepiej chyba jak będzie ogniem od razu szedł. Jak on będzie zaczynał, to tu. A, tu jest ten ogień taki. O, docinam. Tak, tylko że od razu sobie ustawię keyframe'y, od razu dozoomuję i tak. Tu mamy furę po środku. To tutaj też dobrze by było, żeby ona była gdzieś po środku. Dlatego zoomik. O, tu się przesunęło. Jak się przesunęło, bo w innym miejscu to zrobiłem, to trzeba po prostu przesunąć te keyframe'y. I teraz tu uciekł, to tutaj odjedziemy i sobie wrócimy. Ile to trzeba? 70? Gdzieś tam tej skali, coś takiego. Szybka kontrola. Widzę, że z tego co widzę, to wszystko działa. I mam nadzieję, że tak zostanie. Dobra, tu już mam zapamiętane te keyframe'y, więc sobie od razu je wklejam, bo dosłownie tak samo chcę zrobić. Dobra. I tutaj na to ujęcie sobie wrzucimy kolejne. Czy to będzie to ujęcie? No dajmy to. No, zrobimy tak. I tu sobie zakończymy. Oj, to nie to ujęcie. A jak z muzyką to jest? Czy jak dotnę tutaj, to już będzie też... Nie tak, tylko tu sobie tak dotniemy. Okej, to będzie ok. Trochę krótsze, czyli... I w tym miejscu. Ok. Skracimy trochę. I gdzieś w tym miejscu. Teraz tak, póki pamiętam, to od razu wrzucam swoje logo. Logo. Stąd. Resources. Wszystko mam posortowane. Polecam sobie wszystko posortować. Łatwiej się potem szuka rzeczy i zarządza nimi. Dobra, logotyp jest. No to teraz mamy to już przecięte. Ja jeszcze zwrócę uwagę, czy tutaj
Sorry, gazowane picie. Czy muszę jeszcze sprawdzić, czy trzeba coś stabilizować, ale raczej mi się nie wydaje. Ewentualnie może jakaś subtelna stabilizacja do tych ujęć, żeby jeszcze dodać takiej subtelnej płynności. To szarpnięcie może by wyciągnęło. Tu jest dynamika fajnie, to jest równe. Tu jest równo. Tu też jest git. Dobra, aha. Zmniejszę głośność trochę. Albo zrobię inaczej. Że ta głośność się zmniejszy w momencie, kiedy będzie akcja. Czyli tu. Zwiększy się. Czyli zmniejszy się, bo będzie akcja. I to zrobimy easy. A tutaj dobrze, żeby ona była stała. Czyli trzeba zrobić coś takiego. Na dropie, żeby po prostu było nagle minus. Czyli tutaj się zaczyna to zmniejszać. A jak to działa? Przesunę to trochę. O tak. I teraz cyk. O, tu jest lewy i prawy kanał w ogóle. I to działa tak samo jak speedrampy z tym. Jak speedrun, chociaż tutaj fajnie jakby to łagodnie się zakończyło. Chociaż tu już będzie dźwięk samochodu, to już nie ma większego znaczenia. Ale dobrze, żeby on był w miarę stały w trakcie ujęcia jeszcze. Żeby on się zaczął zmniejszać gdzieś dopiero tu. Czyli po prostu przesunę. O, coś takiego zrobimy. No, trochę za cicho. To zrobimy tu. O, co tu się zrobiło? A, pewnie w innym miejscu jest keyframe. I tu zrobimy -3. No i szybka jakaś korekta tych keyframe'ów i jest. Dobra. Dobra, no i tu będzie gitara. Teraz jest akcja, dobra. Dopuszczam teraz tutaj stabilizację. Tą stabilizację można wrzucić bezpośrednio tutaj z okienka trackera. Zaznaczasz ujęcie Work Stabilizer 25%, Position Scale Rotation, szybka analiza. A w ogóle jestem w trakcie montażu filmu z tutorialu do tego, jak stabilizować, i wszystko będzie tam opisane i opowiedziane. Myślę, że w przyszłym tygodniu będę publikował. Dobra, 117. O, sporo doskalował. Ale nie będzie tego szarpnięcia pewnie. No, elegancko to upłynił. Ekstra. Dobra, w miejscu tutaj, gdzie było to szarpnięcie, tu to szarpnięcie, włączam warpa, dozoomował mocno, ale nie ma tego. Ekstra. Trochę zmniejszę krople z 30%. Zobaczymy, co to da, czy to dużo da. No dobra. Ok, no to teraz możemy przechodzić do koloru, tak naprawdę. Jeszcze mogę blura dodać z RSMB. To dodam blura jeszcze z RSMB, trochę, żeby dodać płynności temu. I tego blura trzeba dodawać co każde ujęcie, bo on na cięciach nie do końca zawsze dobrze działa. Ja robię tak, że najpierw przed kolorem daję ten efekt. Wtedy wydaje mi się, że jest lepiej. Dobra, zaznaczam wszystkie i wklejam. I to się wkleja we wszystkie ustawienia. Dobra, teraz Lumetri i robimy kolor. Najpierw wrzucam luta. Osmo
Tego luta, jak kręcisz w płaskim profilu, to tego luta pobierasz bezpośrednio już ze strony DJI. I od razu kolorki się poprawiły. Tu trzeba na pełnej jakości. Command J, żeby pokazać sobie pełną jakość. No i wygląda to całkiem nieźle. A widzę, że jeszcze chyba blaszkę wyblurujemy tutaj Patryczkowi. To i w tych ujęciach też. Zrobimy blura. Teraz zejdę chyba. O, się udławiłem, ale to popiję, będzie lepiej. A nie wiem, czy zdążę tego blura zrobić, tylko zrobimy go na sam koniec. Zrobimy kolory. Tutaj Lumetri Scopes. Jak Lumetri nie widzisz, to Window i tutaj masz Lumetri Scopes. Klikasz to sobie, żeby zobaczyć, jak się układają. To ukryję. Jak się układają tutaj ekspozycja na ujęciu. Z tego co widzę jest całkiem nieźle. Trochę w dół damy cienie. Zwiększymy sobie kontrast. I bleki też jeszcze podciągniemy. Ja lubię takie mocno kontrastujące kolory, chociaż czasem robię tak, że robię taki faded, czyli trochę podniesione te bleki, tak jak tutaj są te bleki. No teraz już się obniżyłem, ale o tutaj jest tak przy zerze. To tak, żeby nie dotykały, to będzie git. Ekspozycję widzę, że muszę trochę zbić, bo jest tak bardzo jasno, ale tu bardziej zbijemy sobie, tutaj dam minus 1/10 i trochę ze światłem. Ok. Kontrast zmniejszę. I teraz z kolei bym podbił. I jeszcze winietkę dodam. Winieta, ale nie ta, tylko czarna. Nie zaokrąglona, tylko zakwadracona, że tak powiem. Ok. No i klasa. Teraz będę... Ach, tu w ogóle nic nie widać. To ja się może przestawię. O, tu. Nie tu. Siebie muszę przestawić. O, tutaj. No tutaj chodzi mi o ten wykres. I teraz pracujemy na tym wykresie i na lumetrii. To będzie bardziej widoczne. I jeszcze sobie krzywę zrobimy. Nie będziemy przejarywać tego. Ale chyba trochę przyciemnimy sobie te niebieskie kolory. O, to. Dobra, trochę więcej kolorów. O, już tu. Oj. Nie, dobra. No to niby 10 bitów, ale poszaleć nie można za bardzo tutaj. Albo pewnie... Co, przejarane to było? Nie, no aż tak. Trochę jest przejarane. Widocznie przy takiej ekspozycji już sobie nie radzi Osmo. Ale żeby się tak wysypywać. Dobra, troszkę obniżę, ale... Bo to już tu wychodzi. O, takie paski tu wychodzą. Patrz. A nie, dobra, ten pasek to są linie wysokiego napięcia, ale to widać. O, tu jak się wysypują. To są tak zwane artefakty. Tu już brakuje danych i rozpiętości tonalnej. I się tak brzydko to prezentuje. Dlatego trzeba tyle, ile można. Trochę przyciemnimy, ale nie za dużo. Dobra, no to tu mamy kolor. Nie będziemy tu szaleć za bardzo. Jeszcze ostrości trzeba podbić. Można w Creative, ale nie zrobimy w Creative, tylko zrobimy w po prostu Unsharp Mask. 20, 30, trochę podbijemy sobie, no i co? No i po prostu kolejne ustawienia sobie kopiuję, wklejam. O, tutaj bardzo pięknie się zachowuje nam RSMB. Tego nie chcemy, trzeba zmniejszyć trochę czułość. Ale co? Tak? Zmniejszyć? To nic to nie zadziała. No i co tu zrobić, żeby tak nie było? Display Capture. Jest. Z powrotem. Dzięki, mordeczka, za czujność. Dobra. Co tu zrobić, żeby on tak brzydko mi tu nie blurował? Tak chociaż nie będzie tego widać tam. A może będzie?
Nie, ale RNCB super działa. No dobra, trzeba to wyeliminować. Motion sensitivity, less GPU memory. No, use GPU. Nie, no chciałbym, żeby to tu zadziałało, to może kropka 5. O, kropka 5 to już będzie trochę lepiej to wyglądało. Kosztem, niestety kosztem bluru na całości. Dobra, nie będę tego teraz mocno rozkminiał. Trochę zmniejszę po prostu tutaj czułość bo pewnie tu się dużo dzieje przez warpa, a jeśli bym to sobie skopiuję, usunę i zrobię prekompozycję, wszystko sobie tam schowam i teraz wkleję, to tu nam się problem rozwiązuje w zupełności. Widocznie pod warpem, bo on był na pierwszej warstwie, tam jest duży ruch, bo on pewnie brał dane z oryginalnego materiału, no bo tak powinien wziąć i przez to wychodził taki artefakt. Teraz jest wszystko gitara. No. A już się chciałem poddawać, ale dźwignięte, gituwa. Kolejne ujęcie. Sprawdzę. Tutaj w miarę jest ok. Tu już jest ciemno. No i tu mi się coś, tu się przesunęło. No dobra, ale to damy sobie motion tile. To musi być na samym dole. 120, 120. To jest wtyczka, która kopiuje po prostu to, co jest. Robi lustrzane odbicie widoku, ale tu widzę, że jest jakiś błąd, problem. To sobie go wrzucimy po prostu, jako tu mam pozycję, jest środek. To sobie go wrzucimy tutaj. I tu już będzie działać. Oj, ale tu już w ogóle przestał działać. Hop. A tu nie będzie działał. No to co? No to po prostu przesuniemy sobie gościa. On się tak przesuwa tutaj i tu nam robi. Czasem są jakieś zależności takie, że ten efekt nie chce działać, a tutaj mamy godzinę, jeszcze 20 minut zostało. Nie chcę za bardzo tutaj przekminiać, nie chcę na to tracić czasu. O, tu sobie zrobimy inną krzywą na jakość pełną ustawię, inną krzywą na pozycję i teraz już nam po prostu nie ucieka. Może minimalnie gdzieś się zrównuje tutaj z tą krawędzią, ale mam tutaj jeszcze miejsce. Dobra, gitara. To dobra rzecz, że to udało mi się zauważyć, bo już nieraz wrzuciłem rolkę i patrzę, ups, zgubiło się ujęcie na rogu. No ale po 10, 15 razie możesz nie zauważyć, a potem chwilę odpoczniesz i jak sobie zaczynasz odtwarzać roleczkę, to potem faktycznie jest ups. Tu coś było, czego nie zauważyłem. Dobra, tutaj widzę, że jest w miarę ok. Może tu ekspozycję podniosę w tym miejscu, ale to na keyframe'ie troszeczkę, żeby się rozjaśniło, albo cienie zrobię. Cienie podbiję. I tu damy cienie i do góry. Odrobinę, żeby się trochę rozjaśnił ten obrazek, ale też tak, żeby on gdzieś pod koniec się rozjaśniał. Czyli coś takiego. Ach, przypominam sobie, nie mogę szeptać. Dobra, i tu się. Dobra. Subtelnie się to rozjaśni, będzie gitara. No jest. Dobra. Lecimy dalej, kopiujemy dalsze ustawienia. Mocno ciemno się zrobiło. Full jakość. Ale pięknie to wygląda. Dobra, podbijamy ekspozycję, bo widzę, że to jest mocno ciemno już. Tu spróbujemy na krzywej sobie podbić. O, tak, żeby artefaktów się... Dobra. I cienie jeszcze podbiję. Ok. Kontrast. No i co? I jeszcze blaki do góry.
Ok, to wygląda już dobrze, ale za bardzo. Trójka, bo już się robi takie sprane, trochę się robią czarne kolory. Ja nie jestem fanem tego. Tu się robią sprane, ale dobra. Git. Przechodzimy do następnego. To jeszcze zobaczę, czy nie ma artefaktów przy blurze. Nie ma. Wklejam. Dobra. Tu jest git. W sumie bym skopiował te ustawienia. Zobaczymy, co się stanie. Trochę za bardzo. Trochę za bardzo. Dobra, to cofam. I zrobię sobie to ręcznie. Cienie trzeba byłoby podbić sobie. Ok. I w Basic też podbijam. Dobra. Będzie gitara. I wklejamy jeszcze raz. Cyk. A to już bez Unsharp Maska mi się wkleiło. A, czyli to są te ustawienia poprzednie. Akurat pewnie to jest ten sam klip też. Tak. I tu będzie fitować. Tu jest odjazd. Dobra, tu jest odjazd i jest gitara. Dobra, to teraz jeszcze sobie wytniemy blaszkę. Prosta sprawa. Duplikuję. W sumie to mógłbym zrobić prekompozycję. Robię prekompozycję. Cofnij, co tu się wydarzyło? Dobra. Prekompozycja, move all attributes. Duplikuję. Full screen. I weźmiemy sobie mokę. Odpalimy. Całkiem dobrze działa moka. Nie tu. Moka. Odpalamy mokę. 15 minut. Czy zdążę? A się okaże. Dobra, najwyżej chwilę dłużej zrobię, żeby skończyć. No dobra, tu mamy blaszkę. Tu jej nie widać teoretycznie, ale ja chcę zrobić tak, żeby to było niebieskie. Więc zaczynamy już z tego momentu. Cyk. No i proszę mi trakować. Trzyma elegancko. O, tu już się robi w ostrości. Trochę można powiększyć ją. No. Tutaj można dojrzeć już mikrofon, który jest przyczepiony. Dawaj dalej, gościu. Mocno stroniłem od moki. Boże, jakaś wtyczka, nie rozumiem jej. Ale przyznam szczerze, że jest banalna w użytkowaniu. Stop. Mała poprawka. Co ciekawe, możesz przetrakować całą blachę na przykład w tym przypadku i zrobić korektę pod koniec i to się aplikuje bez konieczności retrakowania, że tak powiem, czyli robienia tego jeszcze raz. W ogóle jak to trzyma świetnie. Tu się kamera szarpnęła. Zatrzymaj. To tu PL-kę trzymaj. Dawaj. Stop. Trzeba powiększyć. I playka. Zjechał. Ciekawostka. Osmo zamontowane jest na zderzaku. Na przysaweczce, którą już nieraz polecałem. Dobra, mamy to. Sprawdzam. No, daj się złapać. No, trzyma. Chodź, mordko. Trzyma. Ok, no to teraz tak. Tutaj trzeba zapisać. Command S. Tutaj się to zapisuje. Zamykam. Mat. Create After Effects Mask. No i już.
Jest maseczka. Teraz robimy tak. Fill. Pipetka. To sobie schowamy. To już nam niepotrzebne. Feather. F klikam. 5 wystarczy. I teraz tak. Keyframe i keyframe tu pewnie też będzie potrzebny, ale jeszcze pewnie też na mask expansion, czyli trzeba będzie wziąć mask expansion i tutaj zrobimy na razie 3, albo nawet 1 w sumie i trochę mniejszy feather. No i jedziemy. Jak to nam się prezentuje? No i elegancko, tak jak nas się to trakowało, tak to się trakuje teraz. Tu sobie wyłączę podgląd maski. Tu już widzę, że się odcień zmienia. To trzeba wyłączyć tego fila. Dobra nutka się włącza. Pipetka i odcień koloru cyk. No i klasa. Trochę już można powiększyć. Ale nie feather, tylko mask expansion. I jedziemy dalej. Tu już się zaczyna coś przebijać. No to zrobimy 3 mask expansion. Kolor się zgadza. No i gitara może być. No i co? Nieźle, co? I jakby blachy nie było, a potem ktoś taki ogląda i mówi: mordo, on jechał bez blachy. Tak, na pewno. Dobra, następne. Też byśmy to zrobili. Tak w miejscu. No dobra, zrobimy. Co tam będę? Jeszcze raz. Duplicate mocka. Zobaczymy, jak to przy takim ujęciu siądzie. Jak ona sobie tam poradzi. Maseczka. Zaznaczam. Tracking. No. Nie no. Klasa. Klasa. Oj, 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 oj. Uciekło za bardzo. A to tutaj trzyma to na cieniu. Chciałem palcem już pokazać. On to trakuje cień. A tutaj nam zależy na blaszce. No, ale zadane i trzyma. I jedziemy dalej. Dalej, 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 dalej. Stop. Mała poprawka. I playka dalej. Trzyma, 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 trzyma. Elegancko. Widzę, że obraz jest. Nawet siebie nie muszę przestawiać, bo widać wszystko. Tutaj znowu widać, gdzie jest mikrofon podczepiony. Jak jest ramka, bo tu ramki nie było, to można tutaj do tego dolnego listka przyczepić. Też jest dobre miejsce. O, i tu mała korekta jeszcze. Dobra. Gitara. Zapisuję, zamykam, mat. Create a mask. Zamykam, fill. I tak samo. Maski, layer, feather i expansion. U, żeby to pochować. To wyłączam, żeby złapać sobie kolor. Kolor. Włączam feather. No nie wiem, tutaj to z 4. Expansion z 2. No i co? Trochę za jasne. Trochę za jasne. Trzeba wziąć ciemniejsze. Tu. O, już lepiej. No tu jest trudne miejsce. Tu nie będzie jakoś tam szaleństwa. Expansion to zmniejszymy. No nie, trzeba zrobić już tak. I expansion dać na 3. Kiepsko to wygląda tutaj. Kolor mi się nie podoba. Ten może. No średnio, bym powiedział. O, tu już lepiej. Dobra, jedziemy.
Tu się mocno zmienia. I tu już by się przydało dać ten. Mocno średnio. Zobaczymy, co się da zrobić z tym. Trochę za ciemny. O, już lepiej. Trochę za ciemny jeszcze. Nie ten odcień. Na tym samochodzie było tyle odcieni, że w sumie nikt by się nie zakapnął. No, dobra. 4. I feather damy większy. Dobra. I jedziemy dalej. Tu widać. Tu jest newralgiczny moment. Więc tu sobie złapiemy nowy kolor. Łapiemy nowy kolor stąd. Trochę za ciemny, za mało niebieski. To coś może tutaj. No, gitara. I on tutaj zmienia kolor. I w tym miejscu musimy dać od razu drugiego keyframe'a. O, zaraz. Ja nie dodaję keyframe'ów. Przypał. Tu muszę zrobić to wszystko jeszcze raz. Tu był ten kolor. Tu dajemy keyframe'a. I na początek trzeba przejść. No, dlatego trzeba pamiętać zawsze, żeby najpierw klikać stopwatcha. Czy się widok odświeża? Odświeża się. I stopwatch klikamy. Gdzie go klikamy? Tu. Trochę za jasne. Dobra, jedziemy dalej. Ukrywam, łapiemy gościa tu. I jedziemy dalej. Może być. Tutaj ten odcień trzeba zmienić. Stąd go weźmiemy. Gitara. No, jakbym zrobił blura zwykłego, to wystarczyłoby dać Gaussian blura i to tyle. Ale że ja jestem perfekcjonista, lubię jak coś jest ładnie, no to muszę trochę więcej czasu nad tym spędzić. Może być, może być. O Jezu, to jest takie małe, że o, tutaj będzie widać. Wyłączam, łapię kolorek, cyk. I jedziemy dalej. Cyk, tu będzie widać. Wyłączam, zbliżam. Pipetka. Może być. Dobra, klasa. Gitara. No nie jest gitara, za jasne to jest. Za jasne. Wyłączam. Dojeżdżam do gościa. Chodź tu. Cyk. O, dobra, dużo lepiej. I następna skasuję. Trochę jaśniej musi być. No to wyłączam i znowu pipetka. Ciach. No i klasa. Ok. Wszystko widać? Odświeża się, dobra. To mamy skasowane. Ciach. Tu mamy gościa od tyłu jeszcze, ale tu już chyba nie będę blurował, bo tu i tak nie widać. Dobra. No dobra, trochę widać. Już mi nie chce. Już mi się nie chce. Dobra, robię. Co się powiedziało, to trzeba skończyć. Prawdziwy mężczyzna. No dobra, moka. No i tak samo, to trzeba powtórzyć wszystko. Moka, jedziemy. Ładuje się. O, już sięgam po picie. Dobra, następne picie otwieram. No tak, jeszcze pewnie z 15 minut pociągniemy. Akurat, żeby to skończyć. Ładnie powiedzieć wszystkim dziękuję. Zrobić zakończenie. Dobra. Nie odtwarzaj się. Stój. Stój. Pomocy. Jest. Kwadracik. Zaznaczam.
Się ma, albo się nie ma. Mordo. Dobra, i lecimy tracking. Not tracked properly. No dobrze, bo ja tu muszę poprawić. Mordko, After Effects. Aktualnie używamy Moki AE, żeby strakować tutaj blaszkę, ale widzę, że to jest ostatnia blaszka, którą chcę skopiować i są jakieś tu problemy. Nie wiem, o co tu chodzi. Rzadko korzystam z tej Moki, ale to weźmiemy ręcznie. Teraz. Trochę się spóźniłeś tu i teraz, ale nic straconego, bo live'ik będzie dostępny później na moim kanale do obejrzenia. Tracking layer terminated permanently. Dobra, krateczka do przodu. No to co? Trzeba ręcznie tu pojechać. No to sobie jedziemy ręcznie, zobaczymy od którego momentu puści. I będzie można to dalej strakować. Jeszcze takiej sytuacji nie miałem. I tak jak przy poprzednich akcjach, nie chcę za bardzo dochodzić do tego, bo chciałbym zrobić... O, dobra, złapało. O, stop. No tu jakiś problem był. No tak, bo tu jest dużo... Ten tracking i to, jak on szuka tych punktów, to wszystko działa na kontraście. Jak jest duży kontrast, to te punkty się trzymają, ale w sytuacji, kiedy teraz z słońca do cienia wchodzi samochód, no to tutaj już tracker się gubi i trzeba mu pomagać. No i jedziemy dalej. No i terminated permanently. Klateczka do przodu, popraweczka, ręcznie. No normalnie coś takiego to można zrobić w Afterze bezpośrednio, bez konieczności korzystania z tej Moki, no ale Moka zazwyczaj dobrze sobie radzi. Ale jak Moka sobie tu nie radzi, to co dopiero by tracking w Afterze powiedział, bo to trakowanie samo z tych masek średnio działa w Afterze. Stop. A zdecydowanie, nie to kliknąłem, a zdecydowanie lepiej działa Roto. No Roto to jest sztos teraz. Ta wersja 3.0 to jest w ogóle hit, to tak świetnie działa, dobrze trzyma te krawędzie. O, terminated permanently. No to poprawiamy. Klateczkę do przodu. No tak, tutaj no, obrazek ładny, bo światełko się przebija, coś tam, ale właśnie żeby to zrobić, to jakieś dodatkowe tutaj rzeczy, no to już trochę utrudnione zadanie. Zobaczmy, czy będzie trzymał. No, jedno przytrzymał, ale tak nie do końca. Klateczka do przodu jeszcze i cyk. I jeszcze jedno zobaczymy. O, tu znowu wychodzi słońce. I ciach, i ciach, i ciach. Tracking. Dobra, popraweczka. Już złapał. Jak już jest stała ekspozycja, to trzyma. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Dobra, trochę zmniejszę. Popraweczka. Im dłużej korzystam z tej Moki, tym coraz bardziej się do niej przekonuję. O tak, może tak powiem. Przekonuję, bo spoko to działa. Trochę jest wariacji, no to też jest dynamiczne ujęcie bardzo. Tak, ojej. Klateczka do tyłu. To trzeba poprawić. Do przodu. Ojej, ale wariactwo teraz. Dobra. Tu też jakieś szaleństwo. I to znowu się słońce przebiło na blachę. Dotrzymaj do końca. Nie, o Jezu. Dawaj. Jeszcze tylko kilka klatek. Prawdziwy mężczyzna nigdy się nie poddaje. Właśnie. Ciśnij.
Najlepsze jest to, że ta blacha już jest nieczytelna, ale nie no, jestem perfekcjonista i przez to bardzo często dużo czasu bardzo często tracę dużo czasu, bo chcę coś dopracować. A to trwa ułamek sekundy i nikt na to nie zwraca potem uwagi. Mordeczko, gdzie dostaniesz? Ja kupiłem na Allegro. Nie wiem jak teraz z dostępnością na Allegro, bo to są te Ulanzi SC02. Wiem, że na stronie producenta możesz kupić na ulanzi.com. Trochę się dłużej czeka na przesyłkę, bo to gdzieś chyba, znaczy na pewno z zagranicy wysyłają. Chciałem powiedzieć chyba z Chin, ale nie jestem przekonany. Także Allegro albo ich strona bezpośrednio. No, możesz je montować. Tu akurat było na masce samochodu, na zderzakach, na lampach, na reflektorach, na szybach, wszędzie. I generalnie im niższy samochód, tym lepiej to montować niżej. Przy ciężarówkach trzeba trochę podnosić, jakichś takich terenowych czy coś w samochodach. Dobra, mam to. Zapisuję, zamykam. Czy próbowałeś korzystać z DaVinci? Tak, ja potrafię korzystać z DaVinci, ale nie lubię. Mam ziomeczka, który montuje tam w Fusionie i maseczki robi, trackingi, te wszystkie roleczki, no ale ja nie jestem fanem. Ja tam kolor robię od czasu do czasu, ale też nie zawsze. Fill. Oj, nie tu. Siema mordo. Fill. Expansion. Feather i expansion. Dobra. 3 i tu 2 zrobimy. Wyłączam pipetka. Mordeczko. Gdzie te lampy są twoje? Pokaż furę z zamontowanymi lampami. Czy teraz, o tu muszę pamiętać o tym stopwatchu. I teraz w tym miejscu, o tu będzie dużo zmian kolorów. Ajajaj. Jest. Cyk. No nie podoba mi się ten kolor, trzeba poprawić. Kolor stąd może. Tu. Może być. Teraz jest ciemno, to trzeba znowu zmienić. Ciemno czy jasno się zrobiło. Może być. Tu jest ciemno, to trzeba znowu zmienić ekspozycję. Odcień tego koloru. Cyk. No uszczelki. No dobrze. Czekam na zdjęcia. Że na zdjęcia. To my kręcimy C-klasę, czy niedoczekanie będzie i będziemy kręcić W124, kupetkę. Tu się przebija na jedną klatkę ten kolor. Nie, no to zmora, w co ja się teraz spakowałem. Po prostu będę musiał teraz kolor trakować klatka po klatce. Dobra, tu zmieniamy. Jedno i drugie, no to dobrze. Aż mi się nie chce wierzyć, że ty kupetę w końcu zrobiłeś, mordko. Ale może nie będę krakał, bo zobaczymy, czy wyjedzie. A ta na pewno w tym roku, ta weź w ogóle. Jak nie wyjedzie, to ci nie uwierzę. Dobra, może być. Jezu, w co ja się wpakowałem tutaj? No, więc takie wypełnianie kolorem blaszki, ono jest spoko, jak jest stała ekspozycja i gdzieś nie zmienia się za bardzo kolor, bo tak to trzeba klatkę po klatkę robić, po klatce. No i tu właśnie
tak mniej więcej wygląda ta robota tutaj. Cyk. I tu klateczka znowu i już trzeba rozjaśniać. O, jedno z dwóch, to już jest bardziej prawdopodobne. Tak, to w to uwierzę. Mordko, wiesz co, to jest rolka taka pod trend. Kojarzysz, jak teraz nagrywają pod tą znaną nutę Big Dogs. Jest kamera zamontowana przy kole, gość wsiada do samochodu, trzaska drzwiami i jest ogień. No to ja sobie zrobiłem to trochę na swój sposób. Ja mam ujęcie drabinki, czyli mojego świeżego nabytku z Kody, na której nagrywałem BRZ-a i potem po dropie w muzyce wrzucam ujęcia driftującego BRZ-a. I zaraz po live'ie będę wrzucał ją na Instagrama, także wbijaj potem na Insta, jak się live'ik skończy, żeby zobaczyć roleczkę. Bo tutaj nie mogę niestety z nutu opuścić, bo są prawa autorskie i ścigają mnie na YouTubie. Dlatego też w tle leci muzyka trochę no copyright, chociaż z tego co słyszę to całkiem ładne i znane nutki. Ale niestety nic takiego znanego, bo tydzień temu jak zrobiłem live'a, no to dostałem listę chyba 50 naruszeń, bo tyle kawałków z prawami autorskimi, do których nie miałem licencji, zostało użyte. Tu już trochę szybciej jadę i jak widzicie już klatka po klatce, bo po prostu już nawet nie wyłączam, nie włączam tego efektu, żeby ten kolor trochę lepiej sobie dopasować tutaj. O, dobra. Piąteczka, Michałek. Dziękóweczka. Ja już też zaraz kończę. Będzie publikacja, wbijaj na Instagrama, komentarz zostawić. Dobra, cofnę, bo to jest w miarę ok. Tu już nie jest ok. No dłubanina, w taką dłubaninę się wkopałem na koniec. Tu już zostawiam. Koniec. No dobra, nie mogę zostawić. Tu jeszcze. Cyk. I jeszcze. Ciach. Czy cały czas widać podgląd? Słuchać się. Tak jest. Dziękuję bardzo za to wsparcie. Dziękuję, dziękuję. Mój największy kibic. Zaraz za moją najukochańszą kobietą i menadżerką. Tu mi SMS-y wysyła. Nie słychać, coś tam, nie gadaj, nie szepcz. Właśnie tak. Dobra, zrobiłem. Nie będziemy więcej dłubać tutaj, nic. Nie no, zajebiście to wygląda bez blachy. Nie no, zajebiście. No i to są właśnie takie drobne szczegóły, gdzie tak na pierwszy rzut oka patrzysz, o zajebiście i nie dopatrujesz się tego, że no nie wiem, samochód, gdzieś tam się ten odcień nie zgadza. No dobra, roleczka gotowa. Puścimy ją sobie, ale puszczę ją trochę w gorszej jakości, żeby to się w miarę sprawnie wyrenderowało. I będziemy kończyć dzisiejszego live'a. Miała być godzina, no i w sumie jest godzina, bo na początku drobne problemy techniczne, wyciszony mikrofon miałem i musiałem powtarzać. No, więc gituwa i zaraz roleczka wlatuje na Instagrama. Idzie. A zrobimy tak, zrobię tu full screena. Tu widzę, że kolor muszę trochę poprawić. I jeszcze tą maseczkę. No i gitara, tyle wystarczy. Tutaj tą maseczkę trzeba poprawić, bo... A nie,
Dobra, w tamtej jakości trochę się przebijał biały. Tu też są te kolory, ale już ich nie będę poprawiał. Dobra, dobra, mordeczki, ja ustawiam render i zaraz i puszczam. Bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność. Nagranie z live'a zostawiam publiczne na moim kanale, także możesz w każdej chwili sobie wrócić i obejrzeć, co montowałem i jak to wszystko robiłem. Bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność. Dziękuję, że byliście. Trochę sobie nawet pogadaliśmy, z czego powodu jestem bardzo mile zaskoczony. Także dziękuję za dzisiaj. Mordeczki, do następnego. Piąteczka. Na razie.